Ogórki źle rosną lub nie rosną wcale, po prostu stanęły w miejscu. Nie mamy tego, na czym nam najbardziej zależy, czyli plonów. A jak każdy, bardzo je lubimy. Pogoda też nas nie rozpieszcza. Zaczynają się problemy, a chcielibyśmy ich uniknąć. Dlatego zaraz Wam opowiem, w jaki sposób możemy pomóc i sobie, i roślinom. Zapraszam, posłuchajcie. Idealna odżywka do ogórków. Mam nadzieję, że przyda się Wam, aby jeszcze piękniejsze były rośliny i obfitsze plony. Chcę się z Wami podzielić rewelacyjną odżywką do ogórków. Ja wiem, że wiele osób zna doskonałe receptury, z których korzysta, ale może nieraz warto poszukać czegoś nowego. Tak do końca nie będzie to nic szokującego, ponieważ jest to odżywka na bazie drożdży, ale proszę posłuchać, może jednak proporcje są inne. Jeżeli Wasze ogórki nie rosną, stoją w miejscu lub widzicie, że coś się z nimi dzieje złego, to proszę zapoznać się z tym przepisem. Po tej odżywce błyskawicznie zobaczycie różnicę, zaczną rosnąć, rozwijać zieloną część pędów, nabiorą intensywnego koloru, a w perspektywie wynagrodzą Wam obfitymi plonami. Przyczyn powodujących słabe rozwijanie się roślin w gruncie może być wiele. Między innymi zimno w dzień, chłodne noce. Jeżeli temperatura w nocy jest poniżej 10 stopni Celsjusza, to ogórki przestają rosnąć, kurczą się, a nieraz nawet giną. Jeżeli wszystkie warunki do dobrego ich rozwoju są zachowane, a one stoją i się nie rozwijają, to znaczy, że brakuje im potrzebnych do rozwoju odżywek. Jak ten preparat przygotować i stosować? Jedni nazywają ją odżywką, a ja uważam, że prawidłowa nazwa to stymulator wzrostu. Do przygotowania potrzebujemy słoik z ciepłą wodą, cukier i suche drożdże. Opowiem też o zastosowaniu świeżych drożdży, ale suche zawsze są poręczniejsze. Mają długi termin ważności, zawsze możemy mieć ich zapas i wykorzystywać natychmiast, bo mogą leżeć w szufladzie i czekać na dogodny moment. W moim przypadku jest to 11 gramów, chociaż standardowo jest ich 10. To bez różnicy, ale dla tych, co mają większe opakowania, podam, że jest to pełna stołowa łyżka. Musimy wsypać je do słoika z ciepłą wodą i wymieszać. Następnie dodajemy cukier i 1 stołową łyżkę. Jest to konieczne dla ich aktywności i rozwoju. Ponownie całość dokładnie mieszamy. Jeżeli wykorzystujemy świeże drożdże, to robimy praktycznie tak samo z tą różnicą, że dodajemy 2 stołowe łyżki cukru i w tym momencie roztworu matki uzyskamy 2 razy więcej. Słoik ze stymulatorem wzrostu stawiamy w ciepłe miejsce, gdzie nie ma promieni słonecznych. Jeżeli chcemy postawić na słońcu, aby się grzało, to słoik musimy nakryć plastikowym lub metalowym wiadrem, aby chronić zaczyn przed promieniowaniem ultrafioletowym na 2 godziny. Po upływie tego czasu ponownie dokładnie musimy całość wymieszać, aby sprawdzić, że wszystko dokładnie się rozpuściło, drożdże zaczęły pracować. Wówczas wylewamy do wiadra z 5 litrami ciepłej wody. W zimnej roztwór nie będzie działać. Nasz roztwór są to grzyby, które już zostały aktywowane i zaczęły pracować, a mogą to robić wyłącznie w ciepłej wodzie. Może dla kogoś jest dziwne, że niektóre niuanse często podkreślam, ale chcę, aby Wasze ogrody były piękne i dające Wam radość. Po wlaniu do wiadra kolejny raz całość dokładnie mieszamy i jeżeli w słoiku był rozczyn mateczny, to po wlaniu do wiadra z 5 litrami wody otrzymujemy koncentrat. Jeżeli był to rozczyn ze świeżych drożdży, to wlewamy go nie do 5 litrów wody, ale do 10 i tak jak mówiłam wcześniej, otrzymamy wszystkiego 2 razy więcej. Wiem, że dla niektórych może to być już nudne, ponieważ powtarzam to przy każdej odżywce,
ale dochodzą nowe osoby, a i te, które są dłużej, mogły zapomnieć. Więc proszę pamiętać, nigdy żadną odżywką nie podlewamy roślin, gdy ziemia jest sucha. Chcemy im pomóc, a nie zaszkodzić, a podlewanie po suchej ziemi może spowodować spalenie korzeni. Jeżeli jest ziemia wilgotna, na przykład po deszczu lub były już wcześniej podlane, to jest dobrze, ale jeżeli ziemia jest sucha, to najpierw podlewamy samą wodą, musimy odczekać, aż porządnie nasiąknie i dopiero wówczas możemy zasilić je odżywką. Po drugie, drożdże nie będą pracować w suchej ziemi. Dla prawidłowego ich działania wymagają wilgoci. Kolejna uwaga, woda do podlewania też musi być ciepła. Tego wymagają, aby szybko rosły, a w zimnym rozwój ich jest zatrzymany i dopiero wówczas przystępujemy do ich dokarmiania. Teraz przygotowujemy odżywkę, która zasili nasze ogórki. W tym celu bierzemy 1 litr koncentratu ponownie wymieszanego i wlewamy do 10 litrów ciepłej wody i mieszamy. I teraz pod każdą roślinkę dajemy po 1 litrze naszej odżywki. Dobrze jest przed podlaniem zasilić nasze rośliny czymś organicznym, np. kompostem lub popiołem drzewnym. Rozsypujemy wokół rośliny i mieszamy z ziemią. Dopiero po tym podlewamy roztworem z drożdży. Dlaczego ta odżywka jest taka doskonała dla naszych roślin? Otóż drożdże to grzyby, które w procesie fermentacji wydzielają dwutlenek węgla oraz pozwalają roślinom na łatwiejsze przyswajanie wszystkich potrzebnych mikro- i makroelementów z gleby. Jest to sprawdzone przez dziesiątki lat. Rośliny zaczną szybko rosnąć. A dla wytrwałych, którzy wysłuchali do końca, mam prezent. Ta odżywka jest doskonała nie tylko dla ogórków, ale i dla innych roślin, a w początkowej fazie rozwoju można jeszcze podlać nią m.in. papryki, pomidory, bakłażany. Zasada jest identyczna jak dla ogórków. Wizualne efekty zaczną być widoczne już na drugi dzień. Życzę wszystkim obfitych plonów i satysfakcji z własnej pracy.